Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było, ale postanowiłem nagrać dla Was nowy film. Tym bardziej, że jest dobra okazja ku temu, bo przyszła niedawno do mnie paczka, na którą czekałem bardzo długo, a mianowicie frezarka CNC, którą zamówiłem. Może na razie jaka to będzie frezarka, to niech zostanie tajemnicą. Ale w tym filmie zajmiemy się stworzeniem stołu ze stali pod tą frezarkę. Zrobimy projekt, zespawamy, polakierujemy i później w następnym filmie już będziemy składać tą spawarkę. I tyle. Zapraszam do oglądania. Tutaj mamy stal na ten stół do frezarki. Mamy tu stal precyzyjną DC01 i tutaj taką standardową stal. Trochę tego jest, bo waży to wszystko około chyba 120 kg. Profile są grube. No i jutro rano weźmiemy się za spawanie tego. Może nie od razu za spawanie, ale zastanowię się dokładnie. Wstępny pomysł oczywiście już jest, ale jeszcze nad jakimiś detalami. I zaczniemy to spawać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także tak to wygląda. Tu będą nogi, to widzicie. Tu będzie rama z tych profili. Będzie podwójne wzmocnienie blatu, a te profile będą gdzieś w połowie wysokości. Będzie druga rama i tam ją też wzmocnimy chyba innymi profilami, bo jeszcze mam jakieś inne. Ale sprawdziłem, tak to będzie wyglądało. Chyba będzie ok. Musiałem przenieść ten blat do drugiego garażu, bo tam mam spadki na podłodze. I nie miałem pewności, jakoś tak wstępnie to zespawałem, ale nie było pewności, czy na pewno to jest równo. I przynieśliśmy go tutaj do takiego prowizorycznego garażu, gdzie mam taką bardzo dużą płytę MDF i solidny stół pod nim. I jest tu płasko, więc sprawdziłem. Musiałem jeszcze porozcinać to jeszcze raz, nie raz chyba poprawiać.
I teraz zrobię te wstawki, a później jak już będzie pospawane, to przyniosę go tam i tam go będę szlifował. No tak, no niestety. Dobra, robimy takie tu wzmocnienie. Myślę, że tak będzie ok. Staram się, żeby jak najładniej to zrobić, ale przez te profile nieprecyzyjne na nogi, no nie jest to proste, bo one mają ten szef, nie mają tu idealnego kąta prostego, no ale jakoś to trzeba sobie będzie poradzić. Dobra, mam tu takie te końcówki, które ucinałem z profili na ramę. Akurat to jest taka długość, że zobaczcie, będzie mi tu na nogę może pasowało. O, więc utnę sobie tak tutaj, zostawię samą tą ściankę. To już rzuciłem na piłę. Zaraz to utniemy. I przewiercimy tam, spawamy nakrętkę i zobaczymy, bo chciałbym mieć jakąś regulację nóżek, więc tym będzie można ewentualnie regulować. Zobaczymy, czy to się uda. Zrobię jedną sztukę i sprawdzimy. Ok, teraz zrobimy regulację nóg w tym stole do fryzarki. Podłoga w garażu nie jest płaska, więc jest spadek, więc muszę mieć regulację, żeby stała solidnie i się nie gibała. Więc jak ja sobie z tym poradzę? Dobra, zrobimy tak. Pociąłem z tych profili z odpadów ściankę, no i wywierciłem otwór. Myślę, czy nie damy takiego długiego gwintu. Będzie zawsze bezpieczniej, tak? Więcej będzie tego gwintu. O. Dobra, już się nawet odkleiły. Okay. Że wydrukowałem sobie takie, nazwijmy to motylki. Tu wciśniemy nakrętki i dzięki temu zamiast kluczem to będziemy mieć regulację palcami, ręką, tak? Góra, dół. Będzie to dużo łatwiej. No dobra, tak by to wyglądało. Hamulec jest. I tu kółko będzie stało. Tu będzie noga, zaraz czekajcie. Tu powiedzmy jest noga. No. To będzie wspawane tutaj. To wejdzie tu w nogę. O, tak. Czyli tak będzie. I będzie można sobie tym kręcąc wkręcać bardziej w nogę albo wykręcać. I będzie fajna regulacja. I bez użycia klucza podejdę sobie, ruszę palcami i zobaczymy, czy to będzie działało.
Dobra. Wycentrowałem. Ta śruba pozwoliła mi przytrzymać to pionowo. I teraz to złapiemy tu. I później to dajemy w nogi. Pyk. I powinno być dobrze. Idę po spawarkę, bo jest w drugim garażu. Udało nam się wynieść z tego drugiego garażu ten stół. Stół był odwrócony, przyspawałem te gwinty, wkręciłem nogi i już pojechał po podwórku do tego głównego garażu. Więc tak to na razie wygląda. Już jest trochę poszlifowany, ale jeszcze z racji tego, że tu są profile z czarnej stali, to żeby tego tak długo nie szlifować, to poszpachlujemy i będzie wtedy ładnie, równo do lakierowania. Mam już podkład, niestety farba miała być pomarańczowa, ale przyszła czarna, więc czekamy na rozwiązanie problemu. No tak to na razie wygląda. Stół fajnie sobie jeździ, swoje waży, ale jeździ. Tu będzie front, tu jest podwójna rama, więc tu się nie powinno uginać. Zresztą jest rama pod całą frezarkę, tak jak będzie rama frezarki. No i tak. Teraz skończył się gaz do spawarki, więc zawiozłem butlę do napełnienia. Za 2-3 godziny pojadę odebrać. Dokończymy spawanie, szlifowanie, poszpachlujemy i możemy się jutro brać z lakierowaniem podkładem. Pojutrze już farbą tą finalną, lakierem. I jeszcze dokręcić blaty i możemy składać wreszcie tą frezarkę. Ok, stół mamy poszlifowany. Można by go tak już zostawić i polakierować. Ale ponieważ chcę, żeby był w miarę równy, żeby nie było widać tych szwów na tej stali czarnej, to otłuściłem stal alkoholem izopropylowym. Można też użyć zmywacza silikonów, ewentualnie benzyny ekstrakcyjnej, w ostateczności jakiegoś nitro. Wiadomo, trzeba stal otłuścić, żeby się następna warstwa, czy to szpachli, czy to lakieru, czegokolwiek trzymała. No i zmatowić oczywiście. Więc zmatowiłem całą stal też. No i co? Dałem szpachlę, a ja akurat u siebie znalazłem taką szpachlę. Możecie użyć każdej innej, która się nadaje do stali. Ta jest niedroga, trzyma się do stali świetnie. No co jeszcze? No chyba szpachli każdy wie, jak używać. Jak nie, to
Oczywiście macie, szpachla jest dwuskładnikowa, macie proporcje zawsze na pakowaniu do szpachli, ewentualnie kartę techniczną w internecie. Dodajecie utwardzacza. Przeważnie doda się go za dużo niż za mało, ale trzeba uważać, bo jeżeli dodacie za mało, no to macie później problemy, bo będzie Wam się maśliło, nie zastygnie Wam, nie utwardzi się i będzie trzeba to jakoś zbierać szpachelką. No nic to jest przyjemnego. Więc trzeba dodać dobrze utwardzacza, no też nie za dużo, no tak jak najlepiej tak jak jest na karcie technicznej albo na pakowaniu i dobrze wymieszać, to jest ważne. Poczekać chwilę, znowu wymieszać. No i wiadomo, że gdybyście szpachlowali na przykład karoserię samochodu, no to musicie tą szpachlę wygrzać promiennikiem albo no poczekać, nie wiem, dobę, dwie, żeby mieć pewność, że ona się dobrze utwardzi, bo może Wam się wydawać, że jest utwardzona, polakierujecie i później macie takie standardowe dołki, jak widać, jakieś takie naprawy domowe na lakierach. No ale przy stole warsztatowym nie jest to takie ważne i nie trzeba tu tak długo czekać i mieć 100% pewności, że to jest już, że ta szpachla osiadła. Więc poczekamy, nie wiem, pół godzinki, godzinkę, ona się dobrze utwardzi, wyszlifujemy ją i damy podkład. Podkład Sigma Coatings, chyba, nie pamiętam numeru, 280, 250. Później Wam pokażę, które to dokładnie, których lakierów użyłem. Farba i ten podkład jest w takim żółto-zielonkawym kolorze, specjalnie do czerwieni, a później farba finalna będzie Sigma Coatings Sigma Dur, chyba 550, już nie epoksydowa poliuretanowa, w kolorze pomarańczowym, pasującym do naszej frezarki CNC. I co jeszcze? No nic, czekamy aż to przeschnie ta szpachla, lekkie szlifowanie szlifierką oscylacyjną, pneumatyczną i można jeszcze raz otłuścić i posprzątam w garażu, bo dzisiaj jest wiecznie. Posprzątam w garażu, wjazd do garażu z tym stołem znowu i zajmiemy się lakierowaniem podkładem. Ok, teraz musimy wybrać kolor naszej farby zewnętrznej. I jak to zrobić? Potrzebujecie wzornika kolorów, żebyście mogli dobrać taki kolor, który Wam będzie odpowiadał. Nie na monitorze, bo wiadomo, że mój monitor będzie inaczej wyświetlał kolory niż Wasz. O ekranach telefonów to nawet nie wspominam, bo większość ma podkręcanie koloru, więc na przykład pomarańczowy to nie będzie ten pomarańczowy, który sobie wybraliście. Więc musicie jechać do jakiegoś, nie wiem, takiego składu budowlanego, sklepu, takiego dla majsterkowiczów, gdzieś, gdzie mają mieszarnik kolorów, no i poprosić o wzornik kolorów. Wzornik prawdopodobnie dostaniecie ralownik, czyli wzornik kolorów RAL, czyli bardziej do stali, przemysłowe farby, ale niekoniecznie. Możecie też według tego wzornika wybrać sobie kolory farby do wewnątrz, na zewnątrz, czy innych rzeczy w ogóle, jakichś budowlanych, tak, które występują w różnych kolorach. Możecie też dostać wzornik NCS, czyli coś, co jest teraz coraz bardziej popularne i chyba najbardziej popularne, czyli Natural Color System. Ja takiego wzornika użyję zaraz. Możecie użyć też wzornika na przykład Tikurilli Symphony. I tam macie też bardzo szeroką paletę barw, często używaną do wybierania właśnie farb wewnętrznych Tikurilli, ale też producenci mają, czy można sobie nawet online przekonwertować kolor z jednego wzornika na drugi. Nie będzie to 100% ten sam kolor, ale bardzo, bardzo zbliżony, więc tym się nie martwcie. Użyjemy wzornika NCS. Ja na szczęście mam swój. I tu sobie dzięki temu wybiorę kolor, który mi będzie odpowiadał. Wyjąłem od frezarki jedną część. Akurat to jest do jakiegoś małego wrzeciona przystawka. Jakbym chciał jakieś małe wrzeciona. I znajdziemy sobie kolor, który nam będzie odpowiadał. Pomarańcze mamy tutaj.
Ważne, żeby dobierać kolory w świetle naturalnym, nie słońcu, nie gdzieś tak jak tu w garażu mam oświetlenie na górze LED, tutaj mam świetlówki, więc tu mam otwartą teraz bramę i sobie znajdziemy, tu mam pomarańcz, już wiem, że to nie będzie ten, jest tu stanowczo za dużo czerwonego, ten jest za ciemny, tu się cofniemy do tych, ten nie, bach, proszę. No, mój kolor to będzie S0585 Y60R, więc taki kolor podam firmie, która mi zrobi farbę i będę miał pewność, że ten kolor będzie taki jak chciałem. Wiadomo, że nie dobiorę idealnego do anodowanego aluminium, no bo anodowane aluminium w zależności od tego, pod jakim kątem pada światło, raz będzie brązowe, raz czerwone, raz bardziej jaśniejsze, ciemniejsze, zielonkawe, ale zbliżyłem się do tego koloru, więc nie będzie mi się gryzło później. Ok, jesteśmy na tym etapie, że stół jest już przeszlifowany. Szpachla jest przeszlifowana na gładko, jakieś zagłębienia zostały wypełnione szpachlą. Stół jest otłuszczony alkoholem izopropylowym, jeszcze raz przeszlifowany, jeszcze raz otłuszczony i teraz damy podkład epoksydowy. Jak otłuszczać? Może wspomnę o tym jedno zdanie. Nie bierzecie sobie zmywacza silikonów, czy tam alkoholu, czy benzyny ekstrakcyjnej na papier i nie jeździcie cały czas tym brudnym papierem i nie rozsmarowujecie tych tłustych składników, pozostałości po całej stali, czy po całym elemencie lakierowanym, tylko przecieracie jeden element, bierzecie nowy papier i przecieracie kolejny, bo jednym nic nie zrobicie, trzeba zużyć dużo papieru, mieć pewność, że wszystko jest dobrze otłuszczone. Wiadomo, że podkład epoksydowy, on będzie się świetnie trzymał stali i jak coś pominiecie, to nie ma się też co martwić. Też nikt nie będzie jakimś łomem walił po tym stole, ale no, trzeba zrobić najlepiej jak się da. Co jeszcze? Czego używamy oprócz zmywacza silikonów do przecierania? Nie jakieś szmaty, no bo tak jak powiedziałem, musisz za chwilę brać czyściwo, czyli ja używam ręczników bezpyłowych do lakiernictwa i Wam też polecam. Nie żaden papier, jakieś kuchenne ręczniki, takie rzeczy, tylko właśnie czyściwo bezpyłowe. Kupicie sobie na rolce za kilkadziesiąt złotych i macie na długi czas spokój i pistolet lakierniczy, wszystkie rzeczy, gdzie nie chcecie mieć jakichś pyłków, odczyścicie tym właśnie. Dobra. Ok, teraz jakie mamy te farby? Tu mamy podkład Sigma Cover 280. Jest to żółto-zielony podkład do czerwieni, pomarańczy, żebyśmy mieli ładny kolor, bo farba nawierzchniowa może tak, czy w ogóle czerwienie nie kryją tak cudownie, nie mają tak dużo pigmentu. Tu mamy Sigma-Dur 550, którego już używałem przy okazji masztu do skrzynki pocztowej, widzieliście. To jest, akurat to jest srebrna, której użyjemy chyba do blatu, ale jeszcze nie jestem pewien. Utwardzacz do nawierzchniowej, utwardzacz Sigma Cover do podkładu antykorozyjnego. To też jest podkład antykorozyjny. I gdzie je mamy? Tutaj nasz pomarańczowy, który właśnie sobie dobraliśmy według próbnika. O, jest S0585 Y60R. I mamy tutaj hops, rozcieńczalnik, co ja mówię, utwardzacz do tej farby. Zobaczmy, czy to jest w ogóle nasz kolor. O, jest. Jak wcześniej wspomniałem, użyjemy farby
podkładowej, epoksydowej o kolorze yellow green. Jest to podkład antykorozyjny, polecany szczególnie do takich ciepłych kolorów jak czerwony, pomarańcz, bo te kolory mają mniej barwników, pigmentów i nie będą tak dobrze kryły, jakbyśmy chcieli. I teraz co? Dla tych, którzy będą pierwszy raz coś sobie lakierować, to wspomnę może takie podstawowe podstawy. Więc co? Musicie mieć dwa składniki, utwardzacz i lakier. I teraz tak. Często macie napisane na opakowaniu, no tu akurat chyba, tu nie ma, tu też nie jest napisane, nie widzę. W każdym razie akurat tę farbę dostajecie w takich proporcjach, że moglibyście obie ze sobą zmieszać i byłoby ok, ale no nie o to tu chodzi, żeby teraz zmarnować litr farby, bo nie będziemy aż tyle potrzebować, mam nadzieję. Dostaliśmy tu kartę, taką instrukcję stosowania amatorską. W internecie też są do pobrania karty techniczne. Tam macie wszystkie dane. Niestety nie znalazłem tam proporcji mieszania wagowego. Ja wolę wagowo mieszać, ponieważ stałem sobie na wadze. Dolewam tu do kubeczka i wagowo jest mi to łatwiej dobierać. Tu mamy proporcje objętościowe i pamiętajcie, że to nie jest to samo, bo inne będą 4:1 objętościowo, nie będzie 4:1 wagowo. Mamy tu objętościowo 4:1 proste, kupujecie sobie kubeczek lakierniczy, szukacie 4:1, lejecie 4:1 i decydujecie, jak dużo chcecie tej farby. I powiedzmy, że my uznaliśmy, że na full. Na pewno będzie za mało, ale czyli tak, to mamy pole 4:1, lejemy tyle dotąd farby tej bazowej, powiedzmy, i tyle utwardzacza i wtedy mamy 4:1. Chcecie malutko, no to robicie do tej kreseczki i odrobinkę tutaj do tej drugiej, przybliżę, do tej drugiej utwardzacza. Chcecie połowę, lejecie do piątki na przykład bazowej i do tej górnej piątki utwardzacza w tym polu. A tutaj, na przykład na tym polu wam pokażę, lejecie tu bazę, utwardzacz dotąd i tu macie ile procent rozcieńczalnika. 5, 10, 15, 20. I tu w instrukcji mam napisane, że możemy w razie potrzeby dodać rozcieńczalnik epoksydowy do 5% objętościowo. Czyli jakbyśmy chcieli 5%, a my będziemy chcieli dodać, bo chcemy, żeby była farba rzadsza, żeby nam lepiej się aplikowała pistoletem, więc damy tak, dotąd 4:1, bo w instrukcji mamy, że 4:1 proporcje, czyli bierzemy sobie nie 5, nie 6, nie 3, tylko 4:1 i dodajemy do tej linii lejemy bazę, do tej linii lejemy utwardzacz i 5% do tej pierwszej linii lejemy rozcieńczalnik i będziemy mieć pewność, że farba jest dobrze. Musimy to oczywiście wymieszać i możemy lać do pistoletu przez sitko, najlepiej lakiernicze, żeby wam się nic nie dostało, albo tak jak ja mam na przykład w pistolecie, nie mam go tutaj w sacie, mam takie sitka w pojemniku, które też filtrują tą farbę. Więc takie są podstawy. Lakierujemy. No to już jak ktoś jeszcze nic nie lakierował, to musi sobie poćwiczyć na czymś. Lakierujemy nie za sucho, czyli nie za mało farby, nie pylimy, bo to nic z tego nie będzie. Nie robimy firanek, zacieków, za mokro. Musi być ładnie wylana farba, cienka warstwa. Oczywiście nie zatrzymujecie się pistoletem, no ale to są takie, przepraszam, że o tym wspominam, takie podstawy podstaw. Może komuś się do tego przydadzą, jak kupi sobie jakiś tani pistolet lakierniczy i będzie coś próbował zrobić. Więc ja teraz mieszam tę farbę i jeszcze raz otłuszczę sobie tą ramę, bo gdzieś tam jeszcze widzę jakieś smugi i biorę się za lakierowanie.
Oczywiście możecie takie farby nakładać wałkiem, możecie nakładać pędzlem. Jeżeli to jest coś takiego, wiecie, mało Wam zależy na wykończeniu, to możecie nakładać pędzlem. Jeżeli miałbym coś lakierować bez użycia pistoletu, to zrobię to wałkiem. Zawsze będzie to ładniej Wam wyjdzie. Macie jakiś wpływ na fakturę, że jak to będzie nałożone. Ale możecie pędzlem, możecie wałkiem, możecie pistoletem. Ktoś chce, może się zacząć bawić w jakieś amatorskie lakierowanie. Pamiętajcie, że potrzebna jest Wam do tego maska lakiernicza z filtrami odpowiednimi. Pamiętajcie, że potrzebne są Wam gogle albo pełna maska. Ja mam tu pełną maskę też, ale chyba teraz nie wiem, czy ona jest czynna. Muszę wpuścić kota do garażu, bo też chcę chyba lakierować. No ty nie możesz tu ze mną teraz być. Nie da rady. Nie da rady. Zrobimy tak, że w drugim kubeczku rozrobimy jeszcze raz to objętościowo, ale zważymy każdą część farby i będziemy wiedzieć na przyszłość, ile wagowo dodawać, i już, bo w brudnym kubku już jest ciężko, nie widzicie, ile dodać, więc będziemy już wiedzieć wagowo, jak mieszać tą farbę. Dobra, i zważyłem, dodałem bazę objętościowo, później zważyłem, później utwardzacz, później rozcieńczalnik. Wyszło 296 gram bazy, 38 gram utwardzacza i 9 gram rozcieńczalnika. Mamy z tego prawie 300 ml farby. Teraz sobie 2 kubeczki zrobiłem, wlejemy do pistoletu i jedziemy dalej. Rama sobie wyschła. Była szybko sucha, bo już tam, nie wiem, w godzinkę można było dotykać, ale potrzebuje minimum 8 godzin, żeby kłaść kolejną warstwę, więc sobie przez noc postała. Teraz będziemy kłaść tą już pomarańczową. I myślę, że zajmiemy się nie od środka, zostawimy te elementy już takie zielone od spodu, tylko ładnie zrobimy z zewnątrz wszystko, co będzie widocznie, żeby nam starczyło farby na dolanie, żeby była ładna, błyszcząca. Bo jak się zaczniemy od środka lakierować, czekajcie, może włączę jakieś światło. Jak zaczniemy od środka lakierować i później będziemy kończyć zewnętrzne strony, te widoczne, może nam zabraknąć farby, nie dolejemy, już będzie wtedy chropowata, a tak to będziemy mieć pewność, że będzie ładnie dolane i błyszczące. No. A musiałem ją na zewnątrz psikać, bo no niestety z racji wymiarów byłoby ciężko tu lakierować ją w garażu, chociaż dałoby radę, bo jeszcze jest tu po metrze po bokach, ale było łatwiej. Może zdarzyć się, że będziecie mieli jakiś błąd,
No i chcielibyście jeszcze go poprawić, tak? Ja tu na przykład przytarłem, tu miałem trochę szpachli. Tu miałem trochę szpachli. Przytarłem to i tu zaokrągliłem, bo był jeszcze spaw widoczny. I myślę, że ta farba nawierzchniowa pokryje, ale fajnie by było zrobić coś takiego, jak na przykład tutaj. Tu jeszcze raz będzie trzeba psiknąć. I czym robić takie poprawki? No najlepiej, jeżeli to jest stal, ale nie tylko do stali, na przykład takim podkładem, o, to będzie lepiej widać, epoksydowym podkładem antykorozyjnym, czyli po prostu, czy to tej firmy, innej, no każdej tak naprawdę, aby był to, mam tu gdzieś inną też, aby był to taki podkład właśnie epoksydowy i do takich właśnie przetarć jest to świetna rzecz, bo łatwo można go zaaplikować, później delikatnie jeszcze zmatowić w razie potrzeby i nie będzie takich przetarć właśnie między podkładem a tym materiałem pod podkładem. Dzięki temu łatwo można za to naprawić. Ok, zmieszałem sobie już tą naszą farbę pomarańczową. Proporcje mieszania tej farby Sigma Dur to jest 88:12 objętościowo. Mam już tutaj kubeczek, w pistolecie mam drugą i będziemy lakierować. Dobra, przywiozłem płytę, właściwie dwie, już ucięte na wymiar, żeby było łatwiej przewieźć przyczepą, chociaż też musiała leżeć na burcie. I mam jedną płytę 16 z białym formirem, która pójdzie tu na dół stołu, a drugą mam z MDF-u surowego, ale całą zakryje frezarka albo jakieś kawałki zostaną po bokach, więc góra będzie ze zwykłego MDF-u 18. Teraz zrobimy tu, pomyślimy, jak to fajnie wyciąć. Myślę, że zrobimy taki szablon na drukarce i spróbujemy to sfrezować, żeby to fajnie wyglądało, ale zobaczymy, czy to wyjdzie. Ok, okazało się, że będę musiał przeciąć ten piękny blat na pół, bo nie wejdzie mi tutaj pod stół, no bo nogi są chyba za szerokie i nie zmieści się pod kątem ta płyta, więc będzie trzeba ją uciąć na pół.
Ok, jak mi wyszło to cięcie? Myślę, że idealnie. Zobaczcie. To jest ołówek, nie uszczerbek. Teraz przyklejam to do dołu. Tu sobie zaznaczyłem już wcześniej na płycie. Środek. Dobra. Mam przyklejone. O. I teraz przejdziemy frezarką po tym. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Idziemy. O, tak to wygląda do dołu. Teraz będziemy frezować i powinniśmy mieć taki ładny otwór. Tu mam frez z łożyskiem na dole, czyli taki kopiujący. No i co? Jeździmy, frezujemy sobie, wycinamy, aż frez się opiera nam, nie frez, a to łożysko, o ten nasz szablon i dalej po prostu nie pojedzie i nam kopiuje pięknie ten szablon. Prosta sprawa, przydatna. Ok, to mamy wycięte te 3 otwory na te belki i teraz musimy zrobić jeszcze na te nogi, ale na nogi musimy chwilę poczekać, bo drukuje nam się tutaj szablon. Więc musimy poczekać, przetestować na MDF-ie innym i dopiero, więc teraz jest już chyba 9, 10 wieczorem, z pół godziny przerwy i dopiero sobie będziemy dalej robić. A może to zostawię do rana, bo wiecie, jak to jest. Łatwo jest coś popsuć, szczególnie wieczorem, jak człowiek jest zmęczony, chce już dokończyć, a tu nagle gafa, popsute wszystko, później nie można spać. Także może ten szablon się wydrukuje i spróbuję już sobie jutro rano, żeby pójść spać w dobrym nastroju, a nie w złym. To do jutra. I tu tym drugim szablonem, który tak wygląda, wyciąłem sobie tu na nogę. Wyszło bardzo dobrze. Zaraz zrobię drugą i przymierzymy, czy to pasuje. Ok, tak się prezentuje ta pierwsza część po tym frezowaniu. Bardzo jestem zadowolony. Zobaczymy, czy pasuje. Nie wiem, czy mnie będzie słychać. Szukam od godziny mikrofonu DJI i zobaczcie, przy zakładaniu płyty pod stołem okazało się, że magnesem się przykleił do ramy. I tak właśnie widziałem na wykresie, że jak jestem w garażu i mówię, to jest głośniej, a on skubany tutaj. Ok, dół wyszedł bardzo fajnie. Teraz tu zaokrąglimy rogi, żeby się nie uderzyć. Zawsze będzie lepiej pasowało tam. Akurat do tego użyję czegoś takiego, gdzie mam różne zaokrąglenia od 15, 20, 25, 30. Tu się przestawia i
i można sobie już frezować. Stół jest prawie gotowy. Jeszcze zostaje kwestia przykręcenia blatu. Dolny położyłem na razie na takich podkładkach filcowych, co parę centymetrów. Zobaczymy, czy będzie latał. Pewnie będzie latał po całym stole i będzie go trzeba przytwierdzić, ale na razie nie mam sumienia go przykręcać. Może przykleję go na taśmę dwustronną 3M. Zobaczymy. Dobra, tu mamy linię. Teraz odległość, czyli profil ma 4, połowa będzie 2 plus centymetr stron, czyli od zewnątrz centymetr, czyli 3 cm. Chodzi na to, że tu będzie nasza śruba. Dobra, blat jest przykręcony, wyszło świetnie. Teraz jest solidnie zamontowany do stołu. Pozostaje kwestia tego dolnego blatu. Szkoda mi go wiercić, boję się, że go popsuję. No ale muszę, bo tak chyba nie może zostać. Przy wibracjach czy przy jakiejś pracy ten stół będą te dwie części sobie jeździły. Chociaż jest na jakichś filcach, ale nie będzie to idealnie wyglądało. Więc trzeba go chyba, mógłbym go przykleić na taśmę dwustronną, ale chyba go przykręcę, będzie to lepiej zrobione wtedy. Jest taka milimetrowa szparka między tymi dwiema płytami, ale to dlatego, że nie miałem dobrej pozycji do cięcia, a moja zagłębiarka Meg Tools, którą delikatnie przerobiłem, żeby działała na szynie Makity, no wiadomo, że ona, jak ją złapiecie, tak ona chodzi, po prostu nie przecięła pod kątem 90 stopni, tylko jakoś tak krzywo trochę. Linia jest prosta, ale nie jest idealnie przecięte pod kątem właśnie prostym. No jest ta szparka, ale nie będę tego ruszał, ponieważ włożenie tych płyt nie było łatwe. Gdzieś tam się lekko już płyta też uszczerbiła, znaczy ta okleina i słupek, bo słupek pomarańczowy tam właśnie w jednym miejscu. Farba jeszcze ta pomarańczowa potrzebuje jeszcze 6 dni, 7 dni schnie, no więc ona jest już oczywiście sucha, jak ją dotykacie i nic się przy dotyku nie stanie, ale jak się uderzy, to wiadomo, że się uszkodzi. Więc tamto zostawię, tą szparę, bo uważam, że lepszy jest wrogiem dobrego i prędzej coś jeszcze popsuje niż poprawię. Jest bardzo dobrze, jest na środku, jest prosta linia, tylko muszę jakoś przykręcić ten blat.
I teraz się zastanowię, zrobię sobie próbę na jakimś kawałku z furnirem i zobaczymy, czy na śruby też takie stożkowe, żeby były zagłębione, czy na takie płaskie, z płaskim łbem. Także zaraz zobaczymy, jak to zrobimy. Nie będę tak dużo dawał śrub, może po jednej na boku, już będzie dobrze. I stół będzie gotowy do montażu wreszcie frezarki. Sprzątnę bałagan, bo oczywiście mam nadzieję, trzymam kciuki, że jak wy coś robicie, to jest porządek i odkładacie zawsze na swoje miejsce. Ja nie mogę się tego nauczyć. Kładę tu wkrętarkę, tu ścisk, tu kołek, tu coś i zaraz jest od razu znowu bałagan. Więc muszę tu sprzątnąć. Jak zrobimy to i stół już będzie gotowy i wtedy będę mógł się wreszcie zabrać za montaż tej frezarki, na którą czekałem wiele miesięcy, nad którą się długo zastanawiałem też wiele miesięcy. A jak wreszcie przyszła, nie było czasu zrobić stołu, to teraz robię stół, zamiast już ją dawno złożyć. Więc tak wygląda sytuacja, więc coś zrobimy z tym blatem dolnym i mamy to gotowe. Ok, zrobiłem na kawałku, na odpadzie tego MDF-a próbę, czy to się nie będzie szczerbiło i tak dalej. No nie ma z tym problemu, więc mogę tak to zrobić. No i mogę zrobić na śrubę z płaskim łbem, albo właśnie tak jak blat zagłębioną. No i wydaje mi się, że jednak ta opcja będzie dużo lepsza. Więc trzeba to w ten sposób zrobić, czyli nagwintować znowu. Tylko zrobię mniej tych chyba tych śrub. No myślę, że po bokach tylko, żeby tam front nie blokowało nic. Ewentualnie, więc tak, zastanowię się nad rozłożeniem i zrobimy to w ten sam sposób. Jeszcze jest taka kwestia, jak już przykręcę ten blat na dole, to że po bokach tu będzie kawałek widać tego MDF-a i blat w frezarce też będzie z MDF-u. No ale powiem wam szczerze, że wolałbym, żeby on był biały, tylko no, chodziło o koszty, że 2 płyty białe to jednak jest dużo większy koszt. Poza tym na blat dałem 18, tam na dole 16. 18 biała to byłby dużo większy koszt. No ale teraz się już zastanawiam, czy nie trzeba było kupić białej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To sobie przyłożę, jak już skończę ten stół. Jak to będzie źle wyglądało, to polakierujemy w koło ten blat na biało albo na srebrno, żeby pasował do frezarki. Zobaczymy, albo zostanie taki.
Ok, to jest koniec filmu o tym stole do frezarki. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. No cóż, ja jestem zadowolony z tego, jak mi wyszedł ten stół. Ten stół jest solidny, ciężki, wyszedł całkiem fajnie. Podobają mi się te wcięcia, zaokrąglone rogi, wszystko jest fajnie. Czy coś bym zmienił? Myślę, że jednak dzisiaj bym dopłacił, dałbym biały blat, chociaż większość będzie przykryta przez frezarkę, ale dałbym biały blat. Mógłbym go polakierować, ale chyba tak zostanie. Może zmienię zdanie, zobaczymy. No i zobaczymy, czy sprawdzą się te kółka, te nogi. Nie wiem, czy nie będzie jakichś drgań na tych samych gumach od kółek. Jeżeli tak się stanie, to albo zrobimy jakieś nóżki, kółka z dodatkowymi nóżkami, albo obok zrobimy nóżki wykręcane, żeby kółka były w górze. No albo w ogóle pozbędziemy się kółek i damy nóżki, to nie będzie problem, bo wystarczy zamiast nóżki wkręcić, zamiast kółka wkręcić jakąś nóżkę, podniosę stół lewarkiem z jednej, z drugiej strony i wymienię to. Więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. No i co jeszcze? No chyba wszystko. Ja delikatnie tu sprzątnę i biorę się za składanie frezarki, na którą czekałem bardzo długo. Później frezarka czekała na ten stół, także już się bardzo cieszę, że mogę się wreszcie tym zająć. Więc zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu z montażu mojej hobbystycznej frezarki CNC. Zajmiemy się jej montażem. Jeszcze nie mam docelowego wrzeciona, jest zamówione, no ale jeszcze do mnie nie dotarło. Może jak skończę składać frezarkę, to akurat dotrze, to będę mógł Wam je pokazać. Zamontujemy też chłodzenie do wrzeciona. Zastanowimy się, czy będziemy to montować jakiegoś laptopa, czy zrobimy jakiś ekran na przykład na Raspberry Pi, czy na razie zostawimy proste sterowanie od frezarki i będzie prosto program przesyłany do frezarki. Zobaczymy. Jeszcze nie wiem. Jeszcze dokładnie nie wiem, z czym to się je. Jak to będzie działało wszystko. Także tak. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.